Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z kobyłą o witaminie C. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej substancji, także o tej czystej formie, jak i też o pochodnych, żebyście mieli świadomość po prostu, na którą się zdecydować. I poza teorią, którą też postaram się Wam przedstawić na planszach dla wzrokowców, również będzie lista produktów z poszczególnymi pochodnymi, tak żebyście już mieli takiego gotowca, bo zrobiłam konkretny research. To są dobre formulacje z wysokimi stężeniami składników aktywnych, nie tylko witaminy C, ale także i pomocniczymi antyoksydantami i innymi składnikami, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także mam nadzieję, że dzisiejszy filmik będzie pomocny. Pod spodem macie rozdziały, jeżeli interesuje Was tylko konkretna pochodna bądź konkretny temat. Też macie w opisie produkty, linki do nich, a także linki do artykułów naukowych. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, też śmiało piszcie, zostawcie zawczasu kciuka do góry, subskrypcję i już zaczynamy. W okresie bardziej nasłonecznionym podstawą pielęgnacji są nie tylko filtry, które w 54% blokują powstawanie wolnych rodników, co z pozostałą częścią. Wolne rodniki egzystują w naszym organizmie, one są naturalnym wynikiem chociażby oddychania komórkowego, natomiast w momencie, kiedy namnaża się ich zbyt duża ilość w wyniku stresu oksydacyjnego wywołanego chociażby promieniowaniem UV, smogiem, dymem papierosowym, brakiem snu, stresem czy zbyt dużym wysiłkiem fizycznym, ta ilość jest na tyle duża, że zaczyna atakować nasze komórki i doprowadzać do ich obumierania. A co za tym idzie, przyspiesza to starzenie się skóry. Więc nie tylko filtry, które w jakiejś tam części blokują powstawanie nowych wolnych rodników, ale także i antyoksydanty, które wyłapują wolne rodniki, które tam nie powinny grasować, są podstawą naszej pielęgnacji nie tylko w okresie bardziej nasłonecznionym, ale także przez cały rok. Jestem pewna, że w każdym Waszym kosmetyku jakiś antyoksydant bądź wiele antyoksydantów się znajdzie. To takim najważniejszym jest witamina C. Ona jest potrzebna w naszym organizmie nie tylko w pielęgnacji, ale przede wszystkim w naszej diecie, czy w pokarmach, które dostarczamy, czy po prostu w suplementacji, dlatego że nie jesteśmy w stanie samodzielnie syntetyzować witaminy C. Ona bierze udział w wielu procesach komórkowych zachodzących w naszej skórze, chociażby w syntezie kolagenu. Także witamina C jest konieczna, zwłaszcza w tym okresie bardziej nasłonecznionym, bo wówczas w wyniku promieniowania słonecznego zwiększa się jej niedobór. Normy w skórze witaminy C można by było sobie zapewnić, aplikując kwas askorbinowy co 8 godzin. I to też świadczy o tym, że antyoksydanty są potrzebne nie tylko rano przed ekspozycją na słońce. Zresztą witamina C przed ekspozycją będzie zmniejszała rumień, zwiększała fotoprotekcję. Natomiast również są bardzo ważne po większej ekspozycji na słońce, żeby właśnie uzupełnić te braki, zmniejszyć ten niedobór w skórze. Ale gdyby tylko chodziło o antyoksydanty, no to tak jak mówiłam, mamy ich mnóstwo. Natomiast witamina C spełnia też szereg innych funkcji i to też sprawia, że obok retinoidów jest uważana za złoty standard w pielęgnacji przeciwstarzeniowej, dlatego że witamina C bierze udział w syntezie kolagenu. Poza tym, że tworzy kolagen, także hamuje enzym, który degraduje kolagen i elastyny, a kolagen jest podporą naszej skóry i też dlatego zauważamy, że nasza skóra się starzeje w wyniku ubytku tego kolagenu. On zaczyna ubywać od 25 roku życia, co roku tam 1%, potem po 35 roku życia już jest 2%, jak dobrze pamiętam. No i też w pewnym momencie tak jakby tego kolagenu nam brakuje. Badania wykazały, że już nawet przy 3% stężeniu witaminy C, i mam tutaj na myśli kwas askorbinowy, cały czas na razie mówię o czystej postaci, czyli kwas askorbinowy. Badania wykazały, że te 3% już po tygodniu wpłynęło na wolniejsze starzenie się skóry, a po 12 tygodniach zauważalnie spłyciło zmarszczki i też zmniejszyło przebarwienia. No i właśnie, przebarwienia. Witamina C blokuje powstawanie melaniny, czyli pigmentu w naszej skórze, który odpowiada zarówno za opaleniznę, jak i też za przebarwienia, bo jeżeli jesteśmy wystawieni na zbyt duże promieniowanie słoneczne, to też nasza skóra zaczyna wyrzucać tą melaninę, która następnie zostaje, się nie wchłania
I to są właśnie te przebarwienia, więc hamując powstawanie pigmentu też poniekąd zapobiega powstawaniu przebarwień, ale także i rozjaśnia już istniejące. Witamina C również będzie pogrubiać skórę i ją uelastyczniać, co też z wiekiem zauważamy, że i naskórek robi się cieńszy i też zmniejsza się elastyczność, stąd też witamina C tutaj może podziałać. No i bardzo ważne, że też hamuje utlenianie się lipidów i przyczynia się do powstawania ceramidu, więc też poniekąd uszczelnia barierę hydrolipidową, wzmacnia ją, dlatego też witamina C często jest stosowana w gabinetach kosmetycznych przy różnych zabiegach, a także w pielęgnacji pozabiegowej, dlatego że ma i działanie przeciwzapalne i także przyspiesza gojenie się ran, wzmacnia skórę. Także zmniejsza zaczerwienienie oraz poprawia mikrocyrkulację krwi, też zwiększa odporność ścian naczyń włosowatych, dlatego też tak często jest wykorzystywana w kuracjach cer naczyniowych, a także przy zasinieniach. Ale czy każda witamina C ma takie właściwości? Mówię każda witamina C, jakby to były różne witaminy C. Jest witamina C, czysty kwas askorbinowy i też mamy pochodne kwasu askorbinowego. One są stabilniejsze, czyli dłużej mogą nam posłużyć, te formulacje nie muszą być skomplikowane, ale to wszystko sprowadza się do tego, czy działają, czy nie działają, do penetracji. Jeżeli oczekujecie szybkich efektów, to zestawiając kwas askorbinowy z jego pochodnymi, zawsze kwas askorbinowy będzie najskuteczniejszy i po prostu najszybciej da pożądane efekty. Ma wiele ograniczeń. Już nie chodzi o łączenie z innymi składnikami aktywnymi, co ograniczenia w kwestii formulacji. Sam kwas askorbinowy jest bardzo niestabilny, jest bardzo wrażliwy na światło, powietrze, na ciepło i szybko się utlenia. Co za tym idzie, też przestaje być skuteczny. Na jego stabilność wpływa przede wszystkim kwasowe pH, więc jeżeli macie serum z kwasem askorbinowym, które ma pH wyższe niż 3,5, to serum będzie działało bardzo powierzchownie. Nie będzie pełnił tych wszystkich wcześniej wymienionych funkcji, jak chociażby synteza kolagenu i tym podobne. Więc podstawą dobrej formulacji kwasu askorbinowego też, żeby on miał tą możliwość penetracji i stabilność, żeby Wam służył jak najdłużej, nie dłużej niż 3 miesiące, to jest kwasowe pH poniżej 3,5 i też warto zwrócić na to uwagę, jeżeli wybieracie serum z kwasem askorbinowym, czy producent podaje to pH. Jeżeli nie, to warto dopytać, jeżeli akurat się uprzecie, że chcecie konkretnie ten produkt. Ewentualnie zawsze możecie zmierzyć to pH poprzez papierki lakmusowe. Poza pH znaczenie ma również stężenie, bo im wyższe stężenie, tym też większa szansa penetracji. Tak jest z każdym składnikiem, więc najczęściej w badaniach widziałam stężenie 10 bądź 15% i też warto zwrócić uwagę na pozostałe składniki, takie pomocnicze, które będą stabilizowały witaminę C, takie jak kwas ferulowy, witamina E. Były badania, które wykazały, że przy zastosowaniu 15% stężenia kwasu askorbinowego, 1% witaminy E i 0,5% kwasu ferulowego, działanie witaminy C wzrosło 8-krotnie. Także pomocne oczywiście będą konserwanty, zaciemniona buteleczka i trzymanie produktu w chłodnym, zaciemnionym miejscu. I może się zastanawiacie, po co w takim razie inne pochodne, skoro tutaj mamy wszystko. Od razu aktywne działanie, wszystkie wcześniej wymienione właściwości. Po co nam inne pochodne? Otóż po to, że kwas askorbinowy bywa drażniący. Bywa drażniący też przez swoje pH z jednej strony, a dwa po prostu bywa drażniący. O czym myślę, że wiele z Was się przekonało i oczywiście jest możliwość obejścia tego, powolne wprowadzanie witaminy C do swojej pielęgnacji, czy stopniowe obniżanie pH, powiedzmy umyjecie twarz czymś bardzo neutralnym, następnie użyjecie toniku, który ma delikatnie niższe pH od tego optymalnego, a potem stosujecie kwas askorbinowy o pH 3,5, wówczas po prostu Wasza skóra nie ma takiego szoku. I też oczywiście możecie łączyć na przykład początkowo z kremem, tylko zwróćcie uwagę na to, żeby ten krem nie miał składników, które normalnie się z kwasem askorbinowym nie lubią, czyli niacinamid, peptyd miedziowy czy peptydy ogółem, kwasy, retinoidy, tak żeby po prostu to podrażnienie nie było jeszcze większe. Natomiast czasem warto się przemęczyć i ja sama, robiąc research pod ten film, stwierdziłam, że czas najwyższy porzucić inne składniki aktywne,
przynajmniej rano, na rzecz właśnie kwasu askorbinowego. I zaczniemy od serum, które już parokrotnie widzieliście na moim kanale, które zużyłam z przyjemnością. Będzie to serum z marki Klairs. Marka twierdzi, że witamina C jest ustabilizowana i zastanawiam się, jak oni to zrobili. Sam produkt jest w jasnej buteleczce, ale na jego usprawiedliwienie powiem Wam, że przez cały okres zużywania tego produktu, a zużywałam go bardzo długo, trzymałam go co prawda w lodóweczce na kosmetyki, ale nadal nie utlenił się w ogóle. To może być na jego usprawiedliwienie i gdzieś tam też uzasadnienie, że może faktycznie producent zadbał tutaj o tą stabilizację. Witaminę C mamy w 5% stężeniu i też występuje w takiej kombinacji z wąkrotą azjatycką. Też były badania, które udowodniły, że ten duet naprawdę daje świetne efekty po 6 tygodniach stosowania w kwestii przeciwzmarszczkowej, rozjaśniania przebarwień. I to będzie świetny produkt właśnie do takiego samodzielnego stosowania, bez bólu wewnętrznego, że rezygnujemy z innych składników aktywnych na rzecz kwasu askorbinowego, dlatego że tutaj mamy litanię wyciągów roślinnych, jak na markę koreańską przystało, także mamy peptydy, prebiotyki, aminokwasy, czynniki wzrostu, czyli tak naprawdę wszystko to, na co ja stawiam w obecnej pielęgnacji, więc to jest taki produkt wszystko w jednym, to taka delikatnie oleista konsystencja, która nie jest wcale tłusta, ona daje wręcz taką satynową powłoczkę, nic się nie lepi, momentalnie jakby się wchłania, wszystko jest super. Właśnie ta konsystencja sprawia, że ten kosmetyk jest zarówno nawilżający, jak i też nieobciążający, więc śmiało można potem po prostu zaaplikować krem z filtrem, czy po prostu krem z filtrem i tyle. To też będzie świetny produkt dla każdego typu cery, także dla wrażliwej, no i też rekomendowałabym go dla cer problematycznych. Przy używaniu tego produktu faktycznie zauważyłam bardzo ładne rozjaśnienie skóry. To jest naprawdę produkt warty polecenia, zwłaszcza jeżeli macie cerę wrażliwą i obawiacie się wyższych stężeń kwasu askorbinowego, a nie chcecie rezygnować z jego cudownych właściwości. Następny kosmetyk to jest marka Basic Up i ich, myślę, że jeden z pierwszych produktów, jakie powstały, dlatego że po prostu, tak jak mówiłam, obok retinoidów to jest taki złoty standard w pielęgnacji, czy przeciwzmarszczkowej, czy po prostu każdej cery w każdym wieku, z kwasem askorbinowym w 15% stężeniu, do tego mamy kwas ferulowy. Mamy tutaj dodatkowe składniki, które właśnie będą zapewniały to nawilżenie tytułowe, jak propanediol, gliceryna, sól sodowa kwasu hialuronowego i pantenol, taki łagodzący. Ja to serum miałam, natomiast ono troszeczkę mnie poleżało w zapasach i jak je otworzyłam, to zauważyłam, że już jest utlenione zawczasu, więc nie jestem w stanie odnotować jakichś takich wymiernych efektów na twarzy. To była taka wodna, troszeczkę lepka konsystencja i to jest też zarzut wielu osób, że to jest taka delikatnie lepka konsystencja, ale zakładając, że to jest właśnie produkt wyłączny, który nakładamy na skórę, a następnie nakładamy krem bądź krem z filtrem, to myślę, że to nie powinno być problemem. Poza tym mamy bardzo prosty skład, jak na Basic Lab przystało, bez substancji zapachowych, więc to też jest idealna propozycja dla cer wrażliwych, czy takich, które wielu składników nie akceptują. Następnie serum, które również miałam i tutaj już zużyłam z powodzeniem na twarz, to jest serum z marki Geek & Gorgeous. Tutaj również mamy witaminę C w takim samym stężeniu, wspartą kwasem ferulowym, ale już bez podanego stężenia. Pisałam do producenta, ale jeszcze nie dostałam odpowiedzi, więc jeżeli dostanę w międzyczasie, to dam Wam znać. Tutaj mamy prostszą formułę. To jest taka typowo wodna konsystencja, która była bardzo przyjemna w stosowaniu. Totalnie nie gryzła się z żadnym innym kosmetykiem, nic się nie lepiło, nic się nie rolowało. Wchłaniała się momentalnie. No i też mimo wszystko odczuwałam nawilżenie. Żadnego podrażnienia. Fajnie, że producent tutaj też podaje pH tego produktu, no i też konkretne wytyczne, jeżeli chodzi o zużycie tego kosmetyku od zakupu, czy tam od daty produkcji. Więc tutaj mamy pewność, że ten produkt po prostu jest taką świeżynką i że mamy zapewnioną tą stabilność witaminy C. Polecam każdemu typowi cery, także tym problematycznym, dlatego że nie ma takich typowo problematycznych składników dla tych cer, jak na przykład propanediol czy gliceryna, które czasem
czasem bywają problematyczne. I kolejny produkt już z 20% kwasem askorbinowym, który już do mnie idzie, powinien być dzisiaj, ale pewnie będzie jutro, to jest marka Skintra, którą uwielbiam i myślę, że tutaj też się nie zawiodę, jeżeli chodzi o ten produkt. To jest Lighter Skin, serum z witaminą C 20% i też tutaj dodatkowo mamy kwas ferulowy, który będzie wpływał na jej stabilność. Pytałam Skintrę o stężenie kwasu ferulowego, ale niestety nie mogli podać tej informacji. Natomiast mamy też takie pomocnicze składniki, nośnik składników aktywnych, ten składnik bazowy propanediol, mamy też pantenol łagodzący i sól sodowo-kwasu hialuronowego, a więc działanie nawilżające, nawadniające. Konsystencja ma być wodna. I mam nadzieję, że przed wrzuceniem tego filmu jeszcze będę miała szansę otworzyć i Wam pokazać tę konsystencję. Jeżeli chodzi o ewentualne ale, no to mamy tutaj już naprawdę bardzo wysokie stężenie, więc tutaj może wystąpić podrażnienie, zwłaszcza przy cerach wrażliwych, więc uważałabym. Natomiast też nadal polecałabym każdemu typowi cery. Po prostu czasem warto jest wolniej wprowadzać, czy tak jak mówiłam, łączyć z kremem. Dobrze sobie przypomniałam o biochemii urody, bo biochemia urody bazuje na bardzo dobrych surowcach. Odchodzą wszelkie koszty jakieś tam marketingowe, wiecie, super fancy buteleczek i tym podobne i mamy tutaj tak jakby kwintesencję kosmetyku, który fakt, że tam sami musimy pomieszać, ale to naprawdę jest dziecinnie proste. Też oczywiście biochemia urody ma swój zestaw z kwasem askorbinowym i co ciekawe, tutaj mamy bardzo ciekawą konsystencję. To jest taka gęsta, jedwabista pasta, która, cytując producenta, ma być nie lepka, nie ciężka, nie rolować się, po prostu ma być totalnie nieproblematyczna, a pewnie przez tą swoją konsystencję też ma być na tyle odżywcza, że też już wtedy nie odczuwamy potrzeby używania żadnego innego kosmetyku, innego serum, kombinowania rano. Poza tym mamy jeszcze 2% koenzym Q10, który również jest antyoksydantem, który też pewnie będzie wpływał tutaj na stabilność, no i dodatkowo jeszcze miał działanie takie wzmacniające barierę hydrolipidową. Dodatkowe antyoksydanty to też witamina E, ponownie stabilizator i również antyoksydant. No i też mamy ekstrakt z granatu, który również wykazuje takie działanie i antyoksydacyjne, i przeciwzmarszczkowe. Czuję się zachęcona, ale oczywiście najpierw użyję Skintrę, zobaczę jak tam moja skóra się polubi z kwasem askorbinowym i pewnie wówczas chapnę ten zestaw, dlatego że no mamy tutaj konkrety 25%. Dużo do tego stopnia, że po prostu uważałabym w kwestii cer wrażliwych. Natomiast każda pozostała, jeżeli jesteście freakami kwasu askorbinowego, to warto spróbować. Przejdziemy teraz do kolejnych pochodnych tym razem witaminy C. I są to estry witaminy C, sole fosforanowe, tak zwane MAP i SAP. Obie formy są bardzo stabilne i totalnie niedrażniące, natomiast te totalnie niedrażniące też idzie w parze ze słabszą penetracją, o ile w ogóle. Były badania laboratoryjne, które wykazały, że MAP miał szansę wnikać głębiej i wówczas miał wpływ na syntezę kolagenu. W rzeczywistości jest mała szansa na to, żeby one wnikały głębiej. Jeżeli chodzi o działanie antyoksydacyjne i takie antyprzebarwieniowe, to tutaj mają szansę zadziałać te dwa składniki w stężeniach co najmniej 10% i takich warto szukać. I czemu w ogóle się skupiam na tym MAP? Dlatego, że jest to składnik, który docelowo nawilża i też zapobiega ucieczce wody z naskórka, więc on fajnie by się sprawdził na cerach suchych, wrażliwych, dlatego że jest niedrażniący. Dzięki swojej stabilności są to składniki, które często są takimi jakby stabilizatorami formuły, dajmy na to kwasu askorbinowego. SAP z kolei można już dorwać w wyższych stężeniach, już nie tylko pełni funkcję pomocniczą, ale też po prostu często jest składnikiem takim głównym. Jest bardzo często stosowany w produktach dla cer problematycznych, czy po prostu cery problematyczne powinny zwrócić szczególną uwagę na ten składnik. On też świetnie zwalcza zaskórniki, dlatego że zapobiega jełczeniu łoju. Więc mamy tutaj zarówno nawilżenie, zapobieganie ucieczce wody, jak i też działanie takie przeciwzaskórnikowe, przeciwbakteryjne i to sprawia, że jest to naprawdę pożądany składnik w pielęgnacji cer problematycznych. Jeden szczególnie przykuł moją uwagę i jest to Dr. Skin Clinic, jest to booster do twarzy, rozjaśnienie. Mamy 15% SAP, co jest, jak dobrze kojarzę, maksymalnym stężeniem akurat właśnie tej pochodnej. Dodatkowo jeszcze mamy 5% glukonolaktonu.
To jest kwas PHA, który ma świetne właściwości rozjaśniające, wzmacniające ściany naczyń krwionośnych, nawilżające, po prostu taki multitasking. Uwielbiam kwasy PHA, zarówno laktobionowe, jak i gluconolakton. 5% to już jest w miarę, a do tego jeszcze dorzućmy te 15% witaminy C w formie SAP. Jest to dobra kombinacja. Poza tym w składzie mamy jeszcze też nawilżające składniki takie jak lecytyna, propanediol, który też będzie nośnikiem tych składników aktywnych, więc uważam, że to jest naprawdę świetna propozycja, zwłaszcza dla cer naczyniowych, wrażliwych, no i też oczywiście skłonnych do nieskonałości, do przebarwień też, ze względu i na ten gluconolakton. Kolejną pochodną witaminy C rozpuszczalną w wodzie jest glukozyd askorbylu. I tutaj można wiązać większe nadzieje z tym składnikiem, zwłaszcza jeżeli nie akceptujecie kwasu askorbinowego, dlatego że jest to coś pokroju kwasu askorbinowego połączonego z cząsteczką glukozy, która zmniejsza potencjał drażniący. Takie połączenie pozwala na stopniowe uwalnianie się kwasu askorbinowego do poszczególnych warstw naskórka za pomocą enzymu, który naturalnie występuje w naszej skórze, alfa-glukozydazy. Po przejściu przez naskórek robi po prostu to, co powinna robić witamina C. Jest to też droższy komponent, dlatego że właśnie ma większą stabilność, ma lepszą penetrację przez naskórek. Ta formulacja też nie musi być taka tip-top co do kreseczki, jeżeli chodzi o pH, więc jest to na pewno świetna alternatywa, która daje nam działanie kwasu askorbinowego przy braku ewentualnym działania drażniącego, ale pamiętajcie, że zawsze przy wyższych stężeniach, nawet pochodnych witaminy C, trzeba gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że to działanie drażniące może być. I mam tutaj przygotowane dwa produkty, dwa stosunkowo tanie, z wysokim stężeniem, akurat tej pochodnej. Pierwszym z nich jest Kinimal, czyli marka, która jest znana z drogerii Natura, skoncentrowane serum rozjaśniające. Tutaj mamy 10% witaminy C właśnie w tej postaci glukozydu askorbylu. Poza tym mamy też sporo innych antyoksydantów, takich jak niacinamid, mamy też tetrasodowy glutaminian dioctanu. To jest zarówno chelator i antyoksydant. Poza tym mamy glicerynę, wodorotlenek sodu, taki nawilżający, a więc dosyć prosta kombinacja składników, ale konkretne stężenie, konkretne działanie ze względu na zawartość chociażby niacinamidu, to też będzie świetna propozycja dla cer skłonnych do niedoskonałości i myślę, że każda cera może spróbować swoich sił z tym produktem. Następny produkt, który myślę, że finalnie przetestuję, dlatego że czuję się zachęcona recenzją YouTube'ową zagraniczną. Stąd też wnioskuję po tej recenzji, że też będzie świetna opcja dla cer problematycznych, dlatego że osoba testująca miała aktywny trądzik i faktycznie zarówno aktywne zmiany, jak i też te gojące się wyglądały znacznie lepiej, wszystko było rozjaśnione, a przede wszystkim skóra miała taki piękny glow. Stąd też naprawdę czuję się zachęcona. To jest marka The Inkey List. Marka, która zawsze ma jakiś taki główny składnik, na którym bazuje swój produkt. Zawsze można po prostu połączyć z jakimś innym kosmetykiem, jeżeli oczekujecie jeszcze jakiegoś innego działania. Tutaj mamy 15% glukozydu askorbylu, także sporo. Poza tym kwas fitowy, który również jest antyoksydantem, a z dodatkowych składników mamy czynniki wzrostu, czyli EGF, które mają silne działanie regeneracyjne na skórę, także przeciwzmarszczkowe, więc powiedziałam, że jest to świetna kombinacja. I 15% glukozydu askorbylu i kwas fitowy i EGF. Sporo składników konsystencjotwórczych, jak na markę The Inkey List przystało. To też jest taka wodno-żelowa konsystencja, no i też cena nie jest jakoś super wygórowana, zwłaszcza, że mamy tutaj i witaminę C i czynniki wzrostu. I ostatnia pochodna witaminy C rozpuszczalna w wodzie, nazywana nową generacją witaminą C, jest to etylowy kwas askorbinowy, który ma zachowywać wszelkie właściwości kwasu askorbinowego bez działania drażniącego, ma głębiej penetrować, być bardziej stabilny, czyli robić wszystko. Natomiast też spotkałam się z badaniami, które tak nie do końca były aż tak pozytywnie nastawione. Nadal myślę, że wiele przed nami, jeżeli chodzi o badania,
ale ogólnie mamy tutaj obiecujące wyniki, zwłaszcza, że akurat ta pochodna ma być bardzo skuteczna w kwestii rozjaśniania przebarwień, zdecydowanie bardziej niż te estry, witaminy C, MAP, SAP i też glukozyd askorbylu. Też penetruje skórę przy optymalnym pH 5,5, więc też nie ma działania drażniącego, stąd też jest to dobra propozycja dla cery wrażliwych, chociaż niektóre osoby zgłaszały mi, że przy tej etylowej postaci kwasu askorbinowego gdzieś tam zauważyły reakcję alergiczną, chociaż myślę, że to właśnie była typowa reakcja alergiczna, która jest bardzo indywidualna, bo na każdy składnik w kosmetyku możemy mieć swoją indywidualną reakcję. Więc nie zniechęcałabym się, dałabym mu szansę, zwłaszcza, że tak jak mówię tutaj w kwestii przebarwień jest dosyć wysoko, no i też ma dodatkowe właściwości ochronne przed światłem niebieskim, więc jest to dodatkowy atut i dlatego też często ta postać występuje w filtrach przeciwsłonecznych. I to wszystko przekłada się na cenę surowca, która jest nawet kilkadziesiąt razy droższa niż kwasu askorbinowego. Mimo natychmiastowego działania w skórze, czyli od razu tego aktywnego, na efekty nadal trzeba poczekać, jeżeli mówimy tutaj o przebarwieniach. Przy kwasie askorbinowym mamy je niemal od razu. Coś za coś. Kwas askorbinowy, możliwe efekty drażniące, gryzie się z wieloma składnikami aktywnymi, może podrażniać skórę. Tutaj tego wszystkiego nie mamy, a też mamy to aktywne działanie, tylko po prostu trzeba być bardziej cierpliwym. I przykłady produktów z tą pochodną zacznę od nadal produktu Basic Lab. Jest to serum trawiaste. Mamy tutaj dwa stężenia, 15 i 20%. Używałam obu i osobiście jednak widziałam różnicę przy tym 20% i ja jestem wielką fanką 20%. Uważam, że jest to naprawdę jeden z najlepszych kosmetyków marki Basic Lab. Jestem świadoma, że ktokolwiek go używał się ze mną zgodzi, dlatego że to też jest bardzo wszechstronny produkt dla każdego typu cery, w tym wrażliwej, dlatego że marka Basic Lab nie stosuje mnóstwa składników konsystencjotwórczych, też zapachowych, stąd też po prostu będzie świetny dla cer wrażliwych, ale też i problematycznych, dlatego że w składzie również mamy prebiotyki, mamy filtr z wody ryżowej. Poza witaminą C mamy również silne antyoksydanty w postaci glutationu, resveratrolu i witaminy E, także mamy taką bombę antyoksydacyjną. Dodatkowo jeszcze mamy składniki takie normalizujące, zapobiegające powstawaniu niedoskonałości, czy zwalczające już istniejące, takie jak ekstrakt z wierzbownicy i wyciąg z ogórka. Więc naprawdę kombinacja składników jest świetna, działanie również i jest to taka wodno-żelowa, nielepka konsystencja, więc jak najbardziej polecam, chociaż to też jest jeden z droższych kosmetyków. Natomiast mam tutaj tańszy zamiennik i może nie tyle pokazywałam Wam go w tańszych zamiennikach bezpośrednio, co w komentarzu przypiętym pod filmem z zamiennikami i jest to Nakomi serum korygujące koloryt skóry. Poza 15% witaminą C właśnie w tej etylowej formie mamy również kwas ferulowy, witaminę E, lipochroman i glukonian miedzi. To są składniki, które również działają antyoksydacyjnie, też tak gojąco, regenerująco na skórę, zmniejszająco zaczerwienienia. To też będzie bardziej odżywcza formuła, dlatego że jest emulsyjna i też mamy więcej takich odżywczych składników, jak chociażby olej z baobabu, konopny. Także mamy taką fajną kombinację lacticol i xylitol i one w tej kombinacji, w tym duecie dbają o mikrobiom skóry. Poza tym też taką kombinację składników nawadniających higroskopijnych, jak sól sodowa kwasu hialuronowego, GAG i sodium PCA, więc świetny skład. I tutaj pewnie już chętnie sięgną po ten produkt osoby z cerą suchą, dojrzałą, odwodnioną, no i oczywiście z przebarwieniami. Kolejny produkt z tą pochodną witaminy C jest to znowu zestaw z biochemii urody dla pobawienia się w małego chemika, jeżeli macie na to ochotę. Jest to rozświetlający booster z witaminą C, właśnie w tej pochodnej, 25%, a więc najwyższe jak do tej pory. I też mamy, w sumie jest na stronie podane 20% resveratrolu, ale jakoś tak ciężko mi w to uwierzyć. W każdym razie mamy nie dość, że bardzo wysokie stężenie witaminy C, to jeszcze dodatkowy silny antyoksydant, taki przeciwstarzeniowy stricte resveratrol. No i też mamy propanedyl, który jest nośnikiem składników aktywnych, też będzie działał nawilżająco. Dla każdego typu cery tak naprawdę bym polecała. Jeżeli chodzi o cery problematyczne, to tak i nie. Jeżeli akceptujecie propanedyl, super. Jeżeli nie, no to
tutaj może akurat ze względu na tak dużą bazę, na tak duże stężenie propanediolu, może to być nie do przełknięcia. I na koniec naprawdę mocarz, jeżeli chodzi o stężenie i kombinację składników. Jest to marka Niot. Wiecie, że markę Niot uwielbiam. Jest to produkt z 30% witaminą C w tej postaci etylowej. Dodatkowo jeszcze mamy dysmutazę ponadtlenkową jako kolejny antyoksydant, który dodatkowo jeszcze wzmacnia zarówno stabilność, jak i działanie witaminy C i to już jest taki wyższy level. To już są kosmeteutyki. Do tego jeszcze mamy produkty fermentacji drożdży, które zachowują się jak prebiotyki, a więc dbają o mikrobiom skóry. Ze względu na bazę z propanediolu będzie to taka bardziej oleista konsystencja, ale nie olejowa. Propanediol to jest taka oleista ciecz i ona daje taki jakby jedwabisty poślizg, nie powinna obciążać skóry, troszeczkę zachowuje się jak silikon i właśnie jest świetną bazą dla witaminy C, jest świetnym rozpuszczalnikiem, też nośnikiem składników aktywnych, więc bardzo prosty skład, ale bardzo skoncentrowany. Na sam koniec pochodne witaminy C rozpuszczalne w tłuszczach, które docelowo powinny mieć lepszą penetrację poprzez lipidy. I pierwszym z nich jest palmitynian ascorbylu, który posiada dobrą stabilność, to raz. Chociaż jest ona w dużej mierze zależna od stężenia lipidów w formulacji. Jeżeli wynosi ona bodajże 10%, to też ta stabilność jest znacznie wyższa. W teorii ta pochodna powinna się sprawdzić na cerach problematycznych z łuszczycą, egzemą, dlatego że skutecznie wpływa na nawilżenie, zapobiega ucieczce wody z naskórka, też zapobiega utlenianiu się lipidów, czyli w zasadzie to, co robi witamina C, ale tutaj mamy dodatkowo zwiększone działanie przez i obecność lipidów i po prostu przez tą formę rozpuszczalną w tłuszczach. Brzmi jak idealna opcja dla cer suchych, atopowych, problematycznych, wrażliwych. Jednak są spore rozbieżności w badaniach. Jedne twierdzą, że jest to substancja bardzo mało aktywna biologicznie, inne twierdzą, i możliwe, że były sponsorowane, bo to były badania marki Pericon, która ma swoje kosmetyki, że jest bardzo aktywna biologicznie i że wręcz nie musi konwertować do kwasu askorbinowego, żeby tą aktywność mieć. Jeszcze inne badania i akurat one mnie trochę przeraziły, bo dotyczyły szkodliwości tego składnika. Jakby ten składnik miał potęgować wręcz uszkodzenie komórek w wyniku promieniowania UVB. Jakby miał potęgować to uszkodzenie. Więc powiem Wam szczerze, że nie jestem przekonana do tego składnika, dlatego z tych powodów nie mam tutaj w zestawieniu żadnych produktów z tym składnikiem, chociaż na przykład marka The Ordinary ma sera, które posiadają konkretne stężenia, chyba tam 12% tego składnika. I ostatnia pochodna rozpuszczalna w tłuszczach, myślę, że wszystkim doskonale znana. Jest to dosyć drogi komponent, mocno wysuwa się na prowadzenie, jeżeli chodzi o działanie przeciwzmarszczkowe. To jest zawsze tak mocno podkreślane. Jest tetraizopalmitynian ascorbylu. Jest to substancja stabilna, która wykazuje już działanie nawet przy niskich stężeniach, takich od 1 do 3%. Ma przenikać do skóry właściwej, gdzie ma ulegać wewnątrzkomórkowej konwersji do kwasu askorbinowego, dzięki czemu ma pewną zdolność do syntezy kolagenu, ale jest ona mniejsza niż w przypadku kwasu askorbinowego. No i też są badania, które kwestionują wręcz jej penetrację przez naskórkową. Co ciekawe, pod tą nazwą, tym takim skrótem tetra-C, czasem kryją się dwie różne substancje i ja to odnotowałam, robiąc research, przeglądając różne składy kosmetyków, jak i też zauważyłam w badaniach naukowych, że jakby jest oddzielne omówienie wyników badań dla tych dwóch substancji, a nadal producenci często stosują to określenie takie tetra-C dla nich obu. Jakby to była jedna substancja, natomiast są dwie. I w przypadku tej drugiej substancji, bo jedna to jest tetraizopalmitynian ascorbylu, taka najpowszechniejsza, druga to jest askorbinian tetraheksylodecylu. I w przypadku tej drugiej widziałam wyniki badań, które wręcz kwestionowały jej stabilność i jej umiejętność konwertowania do kwasu askorbinowego. Wymagany wówczas jest przeciwutleniacz jakiś tam konkretny, który stabilizuje tą cząsteczkę. To zestawienie tych dwóch składników, tego przeciwutleniacza i tej pochodnej witaminy C widziałam na przykład w produktach marki Murad czy Paula's Choice. Natomiast w większości, gdzie jest zastosowana ta druga cząsteczka, nie
było tego przeciwutleniacza, może też inne przeciwutleniacze wpływają na jej stabilność, nie wiem. W konkretnych badaniach, które czytałam, było kwestionowanie stabilności jej. Mam oczywiście parę propozycji z tym składnikiem w wyższych stężeniach, od tańszych do droższych, bo jest to jednak droższy komponent, natomiast zacznę od tańszej propozycji, która nie odbiega od tych droższych i też ma taką konkretną przewagę nad tymi droższymi w postaci nośników, składników aktywnych, konkretnie nośników, w których zamknięta jest witamina C, co determinuje wówczas penetrację. I jest to serum z marki Liren Resveratrol. Mamy tutaj 10% łącznie kompleksu składników aktywnych, w tym m.in. jest witamina C w postaci tetra. Do tego jeszcze mamy niacinamid i to wysoko w składzie, bo na drugim miejscu. Do tego tytułowy resveratrol, witamina E i witamina A w postaci retinylpalmitate. Poza tym oleje z winogron słonecznikowy, one są kompatybilne z lipidami naszej skóry, więc też będą ładnie wnikały, nie obciążały tej skóry. Pantenol łagodzący. Świetna propozycja dla każdego typu cery, zarówno dla dojrzałych, suchych, odwodnionych, które potrzebują konkretnego odżywienia, bo ta konsystencja emulsyjna właśnie to zapewnia, jak i też dla problematycznych, nawet dla tłustych, ze względu na kombinację składników. Uważam, że jest to naprawdę świetna propozycja za niewielkie pieniądze i każdemu szczerze ją polecam, nawet po prostu jako takie witaminowe, odżywcze serum regenerujące. Tutaj mieliśmy konsystencję emulsyjną, więc teraz czas na olejową. Tak, wiecie, żongluję konsystencjami, dla każdego coś dobrego. Tutaj mamy markę Mohani. Marka Mohani ma naprawdę bardzo interesujące sera, bo to nie jest pierwsze, które przykuło moją uwagę. Tutaj mamy odmładzające, rozjaśniające serum do twarzy z witaminą C i właśnie C w postaci tetra, 10% i do tego jeszcze koenzym Q10, który również jest antyoksydantem, on świetnie dba o barierę hydrolipidową. Poza tym też w składzie znajdzie się witamina E, poza tym mamy olej jojoba, on jest taki konkretniejszy, konopny, niekomedogenny, naprawdę świetny, wszechstronny olej z pestek malin, który też jest bardzo lekkim olejem, skwalan, który również jest odpowiednikiem naturalnie występującego w naszym sebum skwalenu, więc też będzie kompatybilny z naszą skórą i słonecznikowy. I w moim odczuciu to będzie świetne serum do pielęgnacji porannej jako domknięcie innego serum, nawet z kwasem askorbinowym. Wówczas mamy taką naprawdę konkretną dawkę witaminy C. Też oczywiście świetna opcja na wieczór, jeżeli wolicie zostawić formy olejowe na wieczór. Już ostatnia propozycja, nie chcę mówić najdroższa, bo były droższe, natomiast jedna z droższych, ale za tym idzie naprawdę konkretna kombinacja składników aktywnych. To jest marka Theramid. Testuję w tym momencie to serum. Tutaj mamy również 10% tetraizopalmidynianu askorbylu, ale mamy jeszcze dodatkowo 10% glukozydu askorbylu połączonego z MAP, czyli z tym estrem witaminy C. To są obie formy rozpuszczalne w wodzie, więc mamy połączenie formy rozpuszczalnej w tłuszczach i formy rozpuszczalnej w wodzie. Glukozyd askorbylu to jest właśnie ta cząsteczka kwasu askorbinowego połączonego z glukozą, która działa aktywnie, ale nie drażniąco, a MAP, tak jak Wam mówiłam, też świetne działanie, takie dbające o barierę hydrolipidową, o nawilżenie, zapobieganie ucieczce wody z naskórka, takie bardzo łagodne, no i też rozjaśnienie przebarwień. Poza tym 1% witaminy E i 0,5% kwasu ferulowego. Poza tym sporo składników pomocniczych, takich odżywczych, nawilżających, jak propanediol, gliceryna, ekstrakt z nasion soi, lecytyna. Świetna, lekka, emulsyjna konsystencja, która momentalnie się wchłania, nie lepi się i może też stanowić wyłączny element porannej pielęgnacji. Na to, jeżeli macie cerę tłustą, czy problematyczną, czy nie lubicie wielu warstw, możecie po prostu zaaplikować krem z filtrem i tyle. Także polecam każdej cerze, w tym wrażliwej, też ze względu na to, że mamy tutaj łagodne, niedrażniące, pochodne witaminy C, ale w wysokich stężeniach
z konkretną kombinacją też innych składników, innych antyoksydantów. I to już wszystko. Mam nadzieję, że ten film uporządkował Waszą wiedzę i pomógł Wam w podjęciu decyzji, na jaką pochodną witaminę C chcecie postawić. Ewentualnie, że to zestawienie serum antyoksydacyjnych z różnymi pochodnymi było pomocne. Nigdy nie chodzi o to w tych zestawieniach, żeby Was zachęcić do jakiegoś zakupu, tylko po prostu ma być to pomocne. Jeżeli takie było, cieszę się i jeżeli doceniacie moją pracę, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam też do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I już do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!